Siemanko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik znowu z odpakowaniem paczuszki. Ostatnio wrzucałem filmik, gdzie dostałem Xboxa Series X i potem jak zacząłem grać, to zaczęło się dziać coś takiego, że zwieszało konsolę. Słuchajcie. Zwieszało konsolę, no i nie wiadomo, co tak się naprawdę tam działo. No i ta osoba, która mi wysłała tą konsolę, powiedziała, żebym spakowała tą konsolkę, odesłała jej i ona mi wyśle drugą. Matrix, niezły, nie? Ja sam w to nie wierzę, co się w ogóle dzieje, ale tak, dokładnie, słuchajcie, dostałem teraz drugą sztukę. To jest po prostu nie do uwierzenia. Ja myślę, że to jest jakiś chyba, nie wiem, sen czy coś. Sen na jawie. No i słuchajcie, dzisiaj sobie tą paczuszkę rozpakujemy i specjalnie z tej okazji przygotowałem jeszcze taką tutaj, widzicie, taki HDMI grabber LGX-a Live Gamer Extreme Avermedi. Powiem tak, fajny grabber, tylko problemy są ze sterownikami na Windows 11. No po prostu w dupie mają support dla Windowsa 11. To bardzo źle, ale są jakieś tam kombinacje, że można to jakoś uruchomić, nie? Zresztą zobaczymy, jak to będzie działało. Ja wam tylko tak szybciutko pokażę mniej więcej, co się będzie działo, jak nie jest podłączona konsolka. Jest no signal. Ok. No signal, czyli teoretycznie to powinno działać. No i co? Podłączymy sobie tą konsolę do tego HDMI Grabbera i spróbuję ten obraz pokazać bezpośrednio w OBS-ie. Także myślę, że będzie ciekawie. No i co? Zaczynamy rozpakowanie paczuszki, nie? Słuchajcie, no naprawdę, jest to ciężko uwierzyć. Druga konsola Xbox Series X. Te konsole tak naprawdę nie są tak tanie, bo jak przegląda się ogłoszenia Xboxów Series Xów, to chodzą po 1500, 1800. Nawet po 2 koła widziałem z całym tam jakimś zestawem. Ale coś wam powiem, że ta konsola Xbox Series X budzi we mnie jakieś takie dawne emocje, jak to siedziałem w tych konsolach po 8 godzin dziennie, jak nie więcej. No już nie będę tam się powtarzał, ale gazetki PSX Extreme, Neo Plus, kurde, fora, uczęszczanie na forach. To były tak piękne czasy, że naprawdę chciałbym się cofnąć w czasie i przeżyć to jeszcze raz. Wszystko, co się wtedy zaczynało z konsolami, nie? PS1, Dreamcast, kurde, Xbox w ogóle. Jak Xbox wchodził na rynek, to było dopiero coś pięknego. Ja pamiętam te czasy, bo jeszcze Xboxa też kupywałem i powiem wam, że ta konsolka naprawdę była świetna. Potem jak ją spiracili, to można było sobie tam w ogóle zainstalować Xbox Media Centera i tak dalej. Także mówię, jakby można było się cofnąć w czasie, to bym to zrobił. Dobra, tutaj sobie to rozetniemy. To nie no, jestem naprawdę cały czas w takim szoku. Kurde, ale chcę zagrać w kilka gierek na tym Xboxie, bo telewizor 4K, konsola hipermocna, fajna. Także no będą wrażenia. Nie ma co gadać. Halo w ogóle, słuchajcie, pokażę wam tutaj gierki. Kupiłem już wcześniej, tak jak już pokazywałem, Halo. To jest Xboxa 360 i Resident Evil 2. Najpierw sobie zagram w Residenta, przejdę Residenta, a potem sobie wrzucę Halo. Także jest w co grać jak na razie. Jeżeli chodzi o gatunki gier, które lubię, to są to tak FPP-ki przygodowe, czyli na przykład jak na PS4 była no prześwietna gra Uncharted 4, zarąbista przygoda, no i ta grafika, którą pociągnęła PS4, no byłem w ciężkim szoku, że taka stara konsola jeszcze może tak fajnie grafikę wyświetlić. To teraz sobie porównajcie, co może Xbox Series X z tym swoim procesorem Jaguarem, czy jakoś tak? AMD-ka.
No i dobra. Generalnie bardzo wygodny, fajny padzik do Xboxa. Także o! Słuchajcie, dostałem to. Ja sobie to jeszcze fajnie tutaj pomaluję. Ale wiecie co to jest? To jest taka blokada na ten mikroskop, co mam mocowany do tego stojaka od TV. Znaczy od TV, od monitorów. Kupiony chyba za 4 dychy, fajny stojaczek. I to będzie na tą rurę. I przy okazji teraz przetestuję na żywca, czy będzie pasowało mi na tą rurę, nie? Aha, jeszcze tu mam kabel wrąbany od tego. Ajajaj, bym musiał to wypiąć. Dobra, będę musiał na chwilę kabel wypiąć z rury, bo będzie przeszkadzał w nałożeniu. Okej, wypięty. Słuchajcie, mam nadzieję, że ja to dobrze mierzyłem, bo ja mówiłem o wymiarach kumplowi i on mi to, słuchajcie, pospawał. Popatrzcie. No, powiem wam, spoko. Ja próbowałem kiedyś spawać, ale totalnie mi na tym migomacie może za mało czasu spędziłem, ale nie wychodziło mi to, nie? Miałem kumpla, który umiał pięknie spawać migomatem. Mój szef też, kurczę. Wiem, że bardzo lubi spawać. Także patrzę. Ja pierdzielę, perfekt. Po prostu ideolo. Idealnie. Palcami skręciłem tą śrubę, już nie mogę tego w dół przesunąć. Po prostu idealnie. Czyli pomaluję to na czarno, albo nawet sobie zrobię czerwone, bo mam czerwony spray. Będzie pięknie pasował do tej rury. Jeżeli, no może nawet wam to pokażę, o co chodzi. Tylko kamerkę muszę wziąć w rękę i tutaj, zobaczcie. To jest do tego stojaka tutaj. On będzie pod spodem. To będzie pod spodem zamontowane. Wtedy będę mógł sobie... Zastanawiam się, czy tutaj motylka nie wrzucić takiego, żeby to dokręcać. Nie, motylkiem nie. Śruba motylkowa jest taka? Motylka na śrubę mógłbym nakręcić, ale czy jest śruba taka motylkowa, żeby ją kręcić? To by było wygodniejsze, bo tylko wtedy bym pak, pyk, pyk, już mam to odkręcone. Także mówię, to będzie, no, idealnie spasowało. Po prostu ideolo. Ja pierdzielę. Także udało się. Super wielkie dzięki. Naprawdę. Trzeba będzie to zamontować niedługo, ale najpierw muszę to pomalować. Także będzie zabawa z tym stojakiem. I co? Fajnie, że pasuje. Dobra. Teraz ja bym chciał tą konsolę wyciągnąć. Myślałem, że zatrzymałem nagrywanie. Słuchajcie, ja wyciągnę konsolę. O kurde, jaka w ogóle jaki Xbox Series X jest ciężki, to masakra. Ja pierdzielę. Albo dobra, powyciągam może tutaj jeszcze jakieś paczki są z boku. Ja pierdzielę. Dobra, muszę chyba najpierw konsolę wyciągnąć. Dobra, konsola jest wyciągnięta. I teraz tak o, to na bok sobie tutaj położę. Pudełko gdzieś odłożymy. Ok, tu jest jakaś paczuszka mała. Xbox Series X. Rozpakujemy sobie go najpierw. Mówię. I zaraz go podłączymy do tego HDMI grabera. Zobaczymy, jak sobie poradzi z nagrywaniem przy okazji ta Avermedia. Dawno jej nie używałem. Kiedyś miałem chińskiego grabera. HD60 Game Plus, coś takiego. Bardzo fajnie nagrywał. Tylko że Chińczyk nie dał radiatora na układ i spalił się główny procesor odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu, nagrywanie. I takiego, żeby gdzieś kupić, to nie ma takiej opcji, bo nawet na stronie producenta nie mieli takiego układu, czyli to był jakby zarezerwowany dla tego HDMI grabera. Ostro zapakowana w cebulkę. Dobra, ja sobie te kółko dokręcę, bo rozmawialiśmy już o tym kółku. I powiem wam, że jest Xbox Series X, panie i panowie. Tym razem wersja bez
tej okleiny takiej fajnej. No ale sami widzieliście na poprzednim filmiku, jak pięknie zrobił to, nie? Tą okleinę, także jak ta konsola mi się podoba, naprawdę. Jeżeli chodzi o Xbox Series X'a, zarąbiście to zrobili. Po prostu taki kształt banalnie prosty, ale wszędzie go możecie postawić i fajnie wygląda. No, także trzeba będzie te kółeczko pod spód sobie tutaj zamontować. Mówię, zaraz podepniemy go pod HDMI-ka, zasilanko i zobaczymy, puścimy obraz i sparujemy pada i zobaczymy, jak ta konsolka się będzie sprawować. Zanim to jeszcze uruchomię, to jeszcze tutaj tą paczuszkę ogarnę, a na samym końcu już tego Xboxa sobie podłączę pod tą Avermedię i zobaczymy. O, jest buzzer. Słuchajcie, buzzer. Buzzer jest taka sprawa, że ten buzzer prawdopodobnie tutaj wyleci do Wiciego. Ja przetestuję, jak będzie ten buzzer działał po wlutowaniu tutaj do tej płytki. Motyw jest taki, że generalnie tu jest taki czarny buzzer, okrągły. Wysokość jest, nie wiem, gdzieś może z pół centymetra, nie, może tak około 8 mm. I ten buzzer jest sterowany przez tranzystor. I podejrzewam, że te tranzystory, które kupiłem u Chińczyka, one są za słabe i dźwięk, czyli na brzęczyku jest no dosyć cichy. Jest słyszalny, ale jest no troszeczkę za cichy. I pytanie jest takie, co się stanie, jak ja zamiast tego buzzera dam taki głośniczek piezoelektryczny. Czy to będzie głośniej pipkało, czy nie? Tak się zastanawiam, ale chyba zrobię taki filmik z tym jeszcze Wicim i z tym buzerkiem. Zobaczymy, czy coś to dało, czy nie. No, zrobię taki filmik, także na pewno będzie z tym buzerem Wici. Gdzieś nawet fajnie można to upchać, tego buzerka. I tak teraz się zastanawiam, na jakie napięcie maksymalne jest taki buzerek, nie? Powiem wam, że kiedyś jak były takie gierki stare, znaczy stare, no lata 80., nie no, może inaczej, lata 90., kiedyś miałem taką gierkę, że takie samochodziki się jeździło i się tak mijało tam różne przeszkody, to strasznie te głośniki były głośne w tych kurde gierkach i to prawdopodobnie były takie jakieś buzerki piezoelektryczne. Także zobaczymy. Dobra, będzie filmik z Wiciem i z tym buzerkiem. Ostrożnie, jak napisane. O kurde, to jak to tutaj teraz odpakować? Pany, trzeba jakiś kurde specjalistyczny patent tutaj ogarnąć. Żebym czegoś pewnie nie przeciął, tak? No dobra, to zacznę tutaj z boku. Chyba raczej z boku tak nie powinno nic być. Mam nadzieję. Albo jakoś odkleić tą taśmę. Ale nie, widzę, że tutaj jest takie miejsce, że mogę sobie to rozcinać. Ostrożnie. Kurde. Czyli to najlepiej by było jakoś tak przeciąć fajnie tą tasiemkę. O, coś takiego. Dobra. Sztępy jest ten skalpel taki, że ho. Tak naprawdę nie wiem, co tutaj się znajduje w środku, także będzie pewnie zaskoczenie. Mam być ostrożny. Staram się być ostrożny. Tylko... O, dobra. Jeszcze dalej coś jest. Dobra, to na bok. Słuchajcie, teraz jeszcze to muszę się tutaj z tym uporać. To rozetnę jakoś. Właśnie, ogólnie jeżeli chodzi o Xboxa Series X, ja pierdzielę, przecież tam wyjdzie Stalker na tą konsolę. GTA 6. Ja.
Już się, kurde, spociłem. Dobra. Jeszcze staram się to jakoś... Kurwa, nie, to nie może być, to, o czym myślę. Powiem wam tak. Jeżeli to jest fluk... Ja pierdolę. Jeżeli to jest fluk, to przykro mi, Wici, ale będziesz musiał iść na emeryturę. Nie, kurwa, nie. Ja pierdolę. Ja 179! Ale mam system rozpierdolony. Kurwa. Ja pierdolę. Nie wierzę w to się. Co się teraz tu wydarzyło? Sorry, Wici. Sorry, Wici, kurwa. Oh fuck. A wiecie, co teraz zrobię? Wyciągnę go z tego gumoleonu. Gumoleon. Z tego etui. I tak o sobie porównamy. Zobaczcie. Bo to jest, generalnie to jest tak o. Ten Wici VC99 to jest podobno lepsza wersja Fluka 17B, czy jakoś tak. Oczywiście do 179 pewnie on nie może startować, ale popatrzcie na ten kształt. No to jest praktycznie obudowa taka sama, nie? Jakbyście zakryli ten napis Wici albo zrobili taki napis Fluk, jakby wam ktoś postawił taki ten miernik, to byście myśleli, że to jest Fluk. Dlatego to jest, mówię, to jest taka wierna kopia. I teraz możemy sobie tak, kurde, pożartować, troszeczkę porównać, nie? Ja, tutaj ten. Aż się starły chyba z tych gumek, chyba powinny być takie napisy, jak tutaj ma ten Wici. I zaraz sobie jakieś zdjęcie otworzę. Ale powiem wam, że jestem rozjebany teraz totalnie. Ja, kopara na ziemi. Kopara na ziemi. Oglądając w ogóle filmiki na YouTubie, mają te fluki niektórzy. No i każdy fluka poleca. Mówi, że to jest, kurde, no zajebisty miernik, nie? Ja tak do końca nie, jakby to powiedzieć, nie rozumiem, co w tym mierniku jest takiego, że tak każdy zachwala te fluki. Czy po prostu mają jakieś fajne zabezpieczenia, że go nie uwalicie? Czy mają bardzo dokładne pomiary i stabilne fluki? Czy na przykład co tu jeszcze? Coś miałem na końcu języka. Chciałem powiedzieć. Kurde, uciekło mi, ale dobra. No generalnie napiszcie w komentarzu, nie? Słuchajcie, Fluk 179. A jaka tu bateria wchodzi, to nie mam pojęcia. Tu pisze 9V. Neda. Aha, czyli ten, chyba taki normalny 9V dwubiegunowy. Kuźwa. No ta bateryjka taka, nie? 9V. Ja pierdzielę, pierwszy Fluk w życiu. Ja pierdolę. No, jeszcze podłączamy sondy. Zaraz go włączę. Czekajcie, to do tego. Pasują? Pasują, kurde. Do tego 10 A, 400 mA. No i zobaczmy, co on tu ma. Volty herce, czyli napięcie, jakie w gniazdku jest. Herce i... Słuchajcie, on ma ten, herce dla napięcia DC. Wow. Temperatura, milivolty. Ohmy i kondensatory. Brzęczyk, diody. No i tutaj miliampery. No i powiem wam, że kurde, gitara gra. Taki bardzo, ten zakres jest tutaj prostszy, nie? Ten, co ma tutaj? DC, AC. Tutaj ma w jednym, że ohmy, diody, brzęczyk, kondensatory, herce, stopnie.
HFE, czyli te tranzystory, miliampery, mikroampery, czy miliampery, tu jest takie małe U, chyba mikroampery, miliampery i ampery. No i tutaj do temperatury, a jak się we fluku daje ten od temperatury? Chyba tutaj gdzieś. Czekajcie. A teraz mnie to zabiło. Nie wiem jak się we fluku daje, bo nie ma tutaj żadnej takiego znaczka temperatura. A tu jest od temperaturki. Także kategoria druga 1000 V, a tutaj mamy kategoria trzecia na fluku 1000 V, ale zobaczcie jakie kurde nieporozumienie. Na tym pisze kategoria druga 1000 V, chyba że jest taka kategoria. A tutaj kategoria trzecia 1000 V, czyli ten jest jakby bardziej bezpieczny od tego, nie? Także no mówię, sorry Wici, ale włączmy go. Uwaga, 3, 2, 1. Pierwsze w życiu włączenie fluka 179. A właśnie, jeszcze chwila, moment. Czy on będzie pasował do tego gumowego etui? Ja, będzie pasował, bo to kuźwa jest praktycznie to samo. Ja pierdzielę. Patrzcie się, nawet tutaj te pasują. Kurde. No troszeczkę tutaj ta góra. Albo go jeszcze nie mogę tak dobrze włożyć. Ale zaraz go tutaj włożę bardziej. No i patrzcie się, mam fluka, ale teraz ładnie wygląda tym. Zajebiście. Nie no, kurde, ale poezja. Ja. Uszczypnijcie mnie. Ładnie wchodzą te sondy. I uwaga, pierwsze włączenie w życiu fluka. 3, 2, 1. Wow. Milivolty. I tutaj chyba tym się przełącza, tak? Podświetlenia, aha. Dobra, a tutaj herce. No kurde. Powiem wam, że milivolty, ale jak się przełącza na... A, tu jest AC chyba teraz, tak? AC. Teraz mam DC. Wow. I teraz jak tu nacisnę, patrzcie się, pokazuje herce na DC. To tego tutaj nie było. Chyba w zasadzie w żadnym mierniku nie mam czegoś takiego. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, fajny, no dobrze czytelny jest. DC, Auto Range. I teraz co, jak nacisnę dłużej tego? Manual Range. Dobra, będę się potem tym bawić. Co to jest tutaj? Min-max. AWG jakieś jeszcze. Manual Range 6. Ale fajnie pokazuje. Zajebiście, patrzcie się na to. Manual Range 1000 V. 6 V. 60 V. 600 V. 1000 V. No to powiem wam, że to jest świetnie zrobione. Właśnie czegoś takiego mi brakowało w tych zmianach manualnych, jeżeli już tutaj pokazuję. Czyli 6 V. Kurde, jakiś lajonek, bateria, cokolwiek, żeby zmierzyć. Gdzie ja tu coś takiego mam pod ręką? Ajajajajaj, wyciągamy lajonka. Słuchajcie, mam tu cały pakiet lajonków. Zmierzymy sobie. O, jeszcze mam Te są fajne ogniwka. Grand Pro. 3,2 V. No, powiem wam, że to są naprawdę dobre ogniwa. I teraz tak o, minus. I patrzcie się. Mierzymy napięcie na tym lajonku. Kurde, żeby to było widać. O, pięknie. 3,447 V. A teraz zabawmy się i porównajmy sobie słuchajcie, no dobra, biorę teraz Unitę. O kurde, tu będzie ostra walka. Znaczy nie wiem, czy może będzie ostra walka, ale jeszcze raz. Teraz są dwa odpalone w DC. Mierzę flukiem.
3,44. No dobra, zawężmy do 3,44. I teraz uwaga, ile pokaże nam Unite? Kurde. 3,44. No praktycznie to samo. Także, kurde, ładnie. A ile pokaże Wici? No to jeszcze dajmy tutaj Wiciego, kurde. Ile pokaże Wici? Wici odpalony, milivolty, tutaj już troszeczkę go poznałem. Także teraz jest na 6 V ustawione. 3,44, te dwa tak samo pokazały, czyli no. Ja pierdzielę, Wici też pokazał 3,44, 6. No 3 mierniki, które pokazują po prostu identycznie. Dobra, weźmy sobie jeszcze teraz drugiego, taki sam. Trzeba te ogniwka sobie jakoś wykorzystać, bo one są bardzo fajne. Będzie 3, 4, 4, 2. 3, 4, 4, 2. Teraz podłączam do fluka. 3, 4, 4, 2. Pięknie go skalibrowałem, nie? Tego Wiciego. Ale jestem fuksiarz. No kurde. 3, 4, 4, 2. Ja pierdzielę. A ile pokaże? Słuchajcie, ten Unite. Jak widzicie, no te mierniki są dosyć dobrze skalibrowane. Patrzcie się, 3, 4, 4, 2. No, idealnie są skalibrowane. I teraz jakby tak popatrzeć, jak tutaj mi ten pokazuje fluk, no to teraz mogę do fluka się odnosić. 3, 4, 4, 2 V. Zajebiście. Ja pierdzielę. Ale jestem teraz rozpierdzielony. Dobra, fluk kurde fajnie tutaj pokazuje. Tutaj teraz co mamy? Milivolty. Dobra. Stopnie Celsjusza. Open. Patrzcie, się pokazał 26,1. A teraz jak dotknę tym? Nie, to nie. Jak tak? To też nie. Ale jak robię ten, to pokazuje 26 i ten. I z kawałkiem. Dobra, tu są stopnie, milivolty. Teraz słuchajcie, tu są ohmy. Ja pierdzielę. Idę po kondensatory, bo teraz będzie fajna zabawa. Słuchajcie, zrobię tylko pauzę na chwilkę i idę po kondensatory. Dobra, słuchajcie, porozmawiałem troszeczkę z kumplem, co mi tego fluka wysłał i popatrzcie się, coś wam pokażę. Z tym głośniczkiem tutaj są takie malutkie diody, ja ich nie zauważyłem nawet. Takie tutaj maluteńkie diodki i one są z fluka, on tutaj coś wymieniał chyba w tym podświetleniu, bo zobaczmy jak się załączy. Nie, gdzie to było podświetlenie? Tutaj? Gdzie jest podświetlenie? Auto hold, tu. Kurde, nie umiem włączyć podświetlenia. Tu? Nie, tu nanofarady. Dobra, nieważne, nie umiem włączyć na razie tego podświetlenia. W każdym razie on gdzieś tutaj zmodyfikował go tak, że dał inne diody, ale też chyba zauważyłem, tu jest taka szybka, nie wiem czy też to robił, ale no i tak wygląda zajebiście. Dobra, słuchajcie, lecimy z tą zabawą dalej. Testujemy sobie kondensatory. Jestem ciekawy, jak wypadnie fluk, bo na pewno ten, wiem, że mierzy bardzo szybko kondensatory, Unite, a ten, widzicie, to jak ktoś oglądał, to wie, że on się będzie długo zastanawiał. Zresztą tutaj siedzi kwarc 4 MHz, także nie ma szału. Jaki siedzi tutaj, nie mam pojęcia. W Unite, ten 61E, we fluku tym bardziej. Potem sobie poczytam o tym fluku więcej, jakieś informacje w PDF-ie, jak będą dostępne.
Trzeba się po prostu zapoznać z tym miernikiem, jakby nie patrzeć. No i co? Bierzemy tak na pierwszy rzut auto range, tak? To chyba powinno automatycznie testować. Tylko co ja teraz mam tutaj włączone? Nanofarady. Mega. Dobra, przełączę go jeszcze raz. Chyba teraz są kondensatory. Auto range. No to biorę kątka, słuchajcie, 82 mikrofarady. I uwaga, zobaczymy ile czasu on będzie. Rozładuję go, tak żeby nie było. Zobaczymy ile czasu będzie pokazywał fluk, czyli będę liczył jakby w sekundach. 3, 2, 1, 0, 1, półtorej sekundy. Ale teraz nie, on mi pokazuje rezystancję. A kondensatory gdzie są? Aha, nie, tutaj są kątki? Są kątki. Dobra, czyli żółtym się przełącza. Nanofarady. Kurde, źle zrobiłem. Chwila, moment. Dałem ciała teraz. Jeszcze raz go skasuję. I uwaga, 3, 2, auto range do 1000. Jakoś tak chyba. Raz, 2, 3, 0. Jak szybko! I popatrzcie się, tutaj 82, on mi pokazał 76,1. Ale jak kuźwa szybko! Nie no, jeszcze raz go zresetuję. Rozładuję. Patrzcie się. Daję. 3, 2, 1. Poczekajcie, widać wszystko, widać. 3, 2, 1, 0. Kuźwa, nawet pół sekundy nie wiem, czy jest. I fajnie pokazuje. Zajebiście pokazuje. Tutaj jest 82 mikrofarady, on pokazuje 76,2 mikrofarada. Nie robi, że jakoś 7000, kurde, czegoś tam. Czyli ten wynik jest tak, jak tutaj na tym kondensatorze jest napisane. I tak tutaj też na wyświetlaczu pokazuje. Nie lubię takiego przekształcania. Któryś miernik tutaj zaraz będzie to zmieniał. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądało na innych. Ale sztos! No, fluk, pomiar kondensatora, to jest po prostu majstersztyk. Tak szybko, że nie wiem, czy ten tak szybko będzie potrafił. I teraz tak o, mega ohmach. Kątki muszę wybrać, tak? Jak tu się to robiło? Range? Nie, select. Dioda, nanofarady. Ok, auto. Uwaga. Chwila prawdy. Czy fluk rozwala system totalnie? 3, 2, 1. No nie no. Flukiem mierzę. Dobra, pomyłka. Chyba tutaj fluk mi coś już sygnalizował, że się będzie wyłączał, ale zaraz to przekręcę. Dobra, 3, 2, 1. No nie, no dłużej. Zdecydowanie dłużej. 76 mikrofaradów. 76,05, jeżeli chodzi o unitę, ale popatrzcie się, jak ten szybko pokazuje. Ja pierdzielę, mistrzostwo. 76,3. No, czyli 76 mikrofaradów. To jest już przyjemność, powiem wam. Pyk, 7. Nie no, bardzo szybki. Flug jest, kurde, no. Speedy Gonzales. Struś pędzi wiatr. No, unitę dłużej. To widać. To nawet, słuchajcie, 0, 1. Nie ma co porównywać. The winner is fluk, jeżeli chodzi o szybkość. Ten już mi się wyłączył, ale teraz zobaczycie, uwaga, jak będzie długo mierzył Vici. Kondensatory. Ale widzieliście to? Przełączałem, tym mi się nie załączył, dopiero guzikiem. Także taka... Dobra, rozładuję go. No i teraz uwaga, Vici. Idźcie sobie, zapaście kawę i patrzcie się, jak długo będzie Vici robił pomiar. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
7 na... Nie, coś nie tak. Jeszcze raz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na, 2 na, 3 na, 4 na. Kurde, coś ten Wici nie chce zmierzyć tego kondensatora. Jeszcze raz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na, 2 na, 3 na, 4 na, 5 na, 6 na, 7 na. Coś, kurde, jakiś fail jest na Wicim. Wezmę innego kondensatora. Dobra, biorę 1500 mikrofaradów. Czy on tutaj coś pokaże, a może takich nie mierzy? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na, 2 na, 3 na, 4 na, 5 na, 6 na, 7 na, 8 na, 9 na, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Nie, coś mi tu nie pasuje. Czy on ma tutaj gdzieś zmianę na auto? Kurde, ale jestem głupi. Patrzcie, jak ja podłączyłem. Do miliamperów. Dobra, jeszcze raz, ale masakra. To tak, bierzemy sobie jeszcze raz tego. I uwaga. No teraz to rozwaliłem system, nie? Do miliamperów i kondensatory chcę mierzyć. Dobra, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już? Już pokazał? No to kurde. Chyba wiem dlaczego. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Słuchajcie, 83,2 mikrofarada, czyli Wici 83 pokazuje. 76, 76, 83. Wici trochę z kondensatorami. Wiciego do kondensatorów bym nie używał. No, coś kurde tam. Chyba jeszcze podejrzewam, że jest jakiś potencjometr do kalibracji kondensatorów. Będę musiał sobie poczytać w tym datasheetie więcej, jak tam jest napisane o testowaniu kondensatorów. Ale Wiciego mogę odłożyć na bok, bo on, jeżeli chodzi o testowanie kondensatorów, no niestety nie nadaje się. Czyli tak naprawdę mamy tylko dwa mierniki, które możemy sobie tak naprawdę w tej chwili porównywać. Miernik za 400, miernik za Flux 179 trochę kosztuje. Nie wiem dokładnie jakiej ceny, ale z kilka stów na pewno. 75-76 mikrofaradów, jeżeli chodzi o Unitę. No ale mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o szybkość, no to w przypadku tego kondensatora to Flux to jest po prostu mrugnięcie okiem, powieką i on już pokazuje Wam wynik 76,4. Także na tym tak pokazuje. No to teraz sobie zobaczmy, słuchajcie, 1500 mikrofaradów kondensator. Jak sobie poradzi Flux? Rozładuję go. Słuchajcie, 1500, no to powinien chyba trochę dłużej pomyśleć, no ale zobaczymy. 3, 2, 1. Bardzo szybko. 1591. 1588. Dobra, przyjmijmy, że to jest 1588 mikrofaradów. Czyli no fajnie pokazał, kurde, ten Flux. 1588. Teraz biorę, słuchajcie, Unitę. 1588 versus 0, 1, 2, 3. No i zobaczcie, to mnie wkurza. On pokazuje zdecydowanie dłużej mierzy, ale jeszcze raz to zrobię. 0, 1, 2,
3, 4 sekundy. Pokazuje 1,6 milifarada. I dla mnie to jest trochę takie... No źle to pokazuje. Znaczy dobrze, ale wolałbym, żeby pokazał też w mikrofaradach, tak jak jest na kondensatorze napisane, 1500. No ale on to zawęża do 1,6, czyli jakbym mógł sobie teraz odczytać, to chyba 1602 mikrofarady, nie? Dobrze mówię? 1602 mikrofarady. 1602, czyli więcej. A jeżeli chodzi o Fluka, jaki on jest szybki, 1595. No i tutaj Fluk pokazuje przepięknie ten wynik, tak jak jest na kondensatorze, 1594. I powiem wam, że ja już wiem, że tego Fluka będę używał, bo jest niesamowicie szybki do kondensatorów. Nie wiem jeszcze, jak będzie pokazywał rezystory, ale to sobie zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, no dobra, 2 kondensatory sprawdzone. Weźmy sobie, czy mam jeszcze tu jakieś inne? Tu są 1500 same. O, tu mam jakiegoś takiego 82 mikrofarady. To jest ten sam, co był wcześniej. Tylko trochę chyba... Nie, taki sam, dobra. 82 mikrofarady. 75, 75, 76 można powiedzieć. Czyli co? No trochę zużyty jest. Zajebista sprawa, jeżeli chodzi o Fluka. No już takiego zaufania nabrałem do tego Fluka. To jest bardzo dobra droga. I teraz tak o 76. No ten też pokazuje mikrofarady, ale widzieliście, przy większych wartościach, no to już pokazuje tak trochę inaczej, nie? Ten Unite. Weźmy sobie jeszcze... Słuchajcie, tu mam jakieś inne kondensatory, jakieś takie niebieskie. Tutaj zamazane jest akurat klejem, ale wezmę drugiego. Może będzie to lepiej widać. 100 V. Muszę zdrapać ten klej, żeby dostać się do opisu kątka. No i słuchajcie, tu mam 100 mikrofaradów na 100 V. 100 mikrofaradów na 100 V. No i jestem ciekawy, jak Fluk pokaże to. 100 mikrofaradów. Nie gadajcie, że ten kątek jest spierdzielony. Popatrzcie się, nie chcę w ogóle pokazać wartości. Ja pierdzielę, nie A nie, to ja miałem tego, Unite to jest. Słuchajcie, to jest Unite, dobra, patrzcie się na Unite. Coś nie tak jest z tym kondensatorem. Chyba jest spierdzielony. Nie, no dobra. 91,8 mikrofarada. A ile pokaże Fluk? 91,8 mikrofarada. 92. Czyli ten kondensator jest, no już jakoś w jakimś stopniu zużyty. Taki sam. Zobaczmy sobie, ile pokaże Fluk. 89 mikrofarada. No ten kondensator jest taki, kurde, już jakby wyżyłowany. Jak mi się wydaje, nie pamiętam, z czego to wylutowałem, ale no są troszeczkę zaniżone te pomiary. Teraz Unite. No i czego nie chcesz pokazać? Patrzcie się, Unite. Dotykam. Dopiero teraz. 89,8. Jeszcze raz wezmę Fluka. Słuchajcie, Fluk pokazuje teraz 90. Czyli widzicie, o 10 mniej. Czyli ten kondensator można powiedzieć, że jest już troszeczkę wyżyłowany. Wezmę sobie jeszcze następnego. Tak samo 90.
Kurde, nie, fluk mi się wydaje, że będzie fajnym miernikiem do testowania kondensatorów. Zarąbiście pokazuje, szybciutko działa. To jest naprawdę duży plus przy takich pomiarach. Nie tracicie czasu. Tu pewnie się ze mną zgodzą osoby, które pracują na warsztacie i każdy pomiar jest liczony na wagę złota, jeżeli chodzi o czas. Także zobaczcie, fluk jak szybko pokazuje. Weźmy sobie teraz potencjometry. Tu mam takie dwa jakieś. Tutaj na nich jest jakieś oznaczenie C103 i C103, czyli powinny być teoretycznie 10 kg, tak? I teraz, żeby zmierzyć, słuchajcie, pomiar tych rezystorów, to ja muszę przełączyć się na ohmy. OK, auto. I tutaj też mam mało. Zaczynamy od fluka. Tutaj mam taki, kurde, ten. Od lewej strony będę mierzył, taki jest jakby niebieski ten. No i zobaczmy sobie, ile pokaże fluk. 9,93 kg. Oczywiście nim można kręcić. 9,93. Ile pokaże unitę? Tak samo dotykam. 9,9. No widzicie, już fluk unita inaczej pokazuje. 9,9, ale może jeszcze zrobię ponownie, bo dotykałem może palcem. O, widzicie, tak samo, 9,9. Dziś dotknąłem palcem chyba. Albo sondami, zależy w którym miejscu będę trzymał. Nie, 9,9. Słuchajcie, 9,9 kOhma, czyli identycznie pokazały. Teraz weźmiemy sobie następny. 9,70 kOhma. 9,70 i słuchajcie, unitę 9,68. No, troszeczkę. 9,68. Jeszcze raz fluka wezmę. 9,70. Czyli można powiedzieć, że te multimetry pokazują dosyć dokładnie ten pomiar. Pewnie jakiś tam jest błąd dopuszczalny. Także słuchajcie, no kurde, fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o fluka. Już jestem mega zadowolony z tych pomiarów. Sprawdźmy sobie teraz jakiś tranzystor. Tu jakiś chyba triak, czy co to jest. Słuchajcie, zróbmy sobie takiego testa. Teraz muszę się przełączyć na co? Na diody. Na diody, tryb diody i słuchajcie, fluk. Czerwona do tego. To nie tak, to tu będzie pokazywał pewnie. Też nie? Uszkodzony. To nawet nie wiedziałem. No jest uszkodzony ten. Ale ma zwarę? Chyba, że jest jakoś przełączony. Przełączył się, bo wiecie jak można aktywować tranzystor czy tam coś. Dobra, jeszcze sobie sprawdzę teraz. Gdzie są diody? Tutaj. Sobie unitę. No unitę pokazał. Słuchajcie, w spadku 0,36 i tak dalej, nie? Zobaczcie, unitę. Czarna po środku, czerwona po prawej stronie. No i niby pokazuje, że jest OK. Na zielono. No ale jeszcze sobie wezmę fluka. Czarny tu. O, widzicie? 477 spadku diody.
480. Fluk fajnie pokazuje. No kurde, jakieś mam takie dziwne zaufanie do tego fluka. 4 ten, 80, a jeszcze raz zobaczymy tego. No też pokazuje te 4,78, czyli jak widzicie, dwa pokazały identycznie. Zobaczymy sobie jeszcze na tym. 4,9. I tak samo tutaj jest teraz 2,9. Tak, teraz go rozładowałem w ten sposób. Teraz jak zrobię pomiar, to pokazuje 4,9, 492, 0,492 mV. No i zobaczmy sobie fluka. No fluk pokazuje pół V, 0,506. Wow! Fluk zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie, zaufanie. Jeszcze wiecie co? Wezmę płytkę z jakimiś rezystorkami, albo diodę jakąś bym tutaj wyciągnął. Kurde, gdzieś tu jeszcze chyba dioda była, taka normalna, to sobie byśmy ją sprawdzili też. O, jest! Taka duża dosyć. Słuchajcie, sprawdzimy sobie diodę flukiem. Załóżmy, czy ona jest sprawna. 0,42, w drugą stronę nie powinno być nic. No dioda jest sprawna, na pewno. To mogę Wam gwarantować. Teraz weźmiemy sobie, słuchajcie, Unitę. Zobaczcie, jaka jest różnica. Unita ma tą tutaj diodę taką, nie? I widzicie, jak fajnie to pokazuje? Świeci na zielono. Dzięki temu możecie też mieć takie poczucie, że aha, zielone, no to fajnie, no to dioda sprawna, nie? Jest ok. Odwracam w drugą stronę i nic. Biorę jeszcze tutaj drugą diodę. Skądś się wylutowałem z jakiegoś zasilacza pewnie. Od telewizora. Tak coś kojarzę. W tą nic. Uhuhuhuhu. To by się spodziewał. I tu już fluk Unitę na czerwono mi pokazuje. Słuchajcie, ta dioda jest pierdzielnięta. I wiecie co, ten zasilacz, coś z nim pamiętam, że było nie tak. Czyżby to była dioda? Dobra, biorę teraz, słuchajcie, fluka. Zobaczymy, ile fluk pokaże. No faktycznie mało. 119. To jest zdecydowanie za mało, moim zdaniem. To są takie same diody, chyba jak tutaj. Wezmę jeszcze trzecią diodę. Cztery, 2, 4. No to wiadomo, że tu będzie już ok. No i Unitę będzie pokazywał na zielono. No, tu jest fajny patent z tą diodą. Powiem Wam, że jakby fluk miał taką jeszcze zielono-czerwoną diodę, to by było też zarąbiście, bo to jednak tak jakby wspomaga te odczyty z tego miernika, nie? Także być może ta jedna dioda jest uszkodzona i powodowała to, że ten zasilacz nie szwankował. Bez powodu bym go tej płyty gdzieś tam nie trzymał. Także powiem Wam tak, zarąbisty ten fluk jest. Mam dalej szczękę na podłodze. Idę po jeszcze jakąś płytkę z rezystorkami. Zobaczymy sobie, jak będzie mierzył rezystorki na płytce. Dobra, słuchajcie, wziąłem sobie jeszcze takie jakieś płytki z rezystorami i wiecie co? Tu są diody, to już testowaliśmy diody. Jeszcze zobaczę tą płytkę. Dobra, tu są fajne rezystorki, widzę, takie większe. Pobawimy się tą płytką od odkurzacza Dysona, jakby ktoś chciał wiedzieć. Powiem Wam tak, najpierw zacznę od tego rezystora tutaj takiego dużego. Coś tam ma napisane 330, także lecimy sobie z flukiem. Załóżmy, chcę sprawdzić tą płytkę, nie, bawię się tutaj pyk, pyk. Dobra,
Przełączmy go jeszcze w tryb rezystorów. Ona jest pomalowana tym cholernym tym zabezpieczającym klejem. Dobra, weźmiemy tą płytkę. Ta nie ma pomalowanych, także pobawimy się na tych tutaj rezystorach. Wezmę jakiegoś pierwszego z brzegu. 9,96 kOhma. Ile pokaże unitę? Oczywiście ten sam rezystor będę sprawdzał. 9,96 kg versus znowu 9,96 versus 9,92. A teraz jako taką ciekawostkę to wrzucę jeszcze Wiciego, bo on potrafi mierzyć te ohmy. 9,90. Ile tam było? Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze raz flukiem, żeby z Wicim go porównać. 9,90 kg. A ile pokaże Wici? 9,90 versus 9,94. Nie powiem wam, że ja już się bawiłem Wicim i powiem wam, że on te rezystory naprawdę zajebiście testuje. Jedynie ma problem z tymi kondensatorami. Strasznie długo i no, według mnie troszeczkę chyba przekłamuje coś tam. No ale Wici, jeżeli chodzi o rezystory, do niego mam zaufanie. W tej kategorii mam do niego zaufanie. W kategorii pomiaru DC Wici też mam. Dobrze skalibrowałem go. Także w tych dwóch kwestiach Wici naprawdę też fajnie sobie radzi. Ale Fluk, no powiem wam sztos. 9,99 zbudował we mnie takie jakieś zaufanie fajne, ten Fluk. Teraz do niego kupić jakieś fajne sondy, 10 kg. Widać, że tutaj są jakaś taka sekcja 10-kilowa. 10 kg. No i bardzo fajnie pokazuje. 9,98. Wow, jestem naprawdę w ciężkim szoku. Super. Powiem wam, że tych rezystorów jest jeszcze tutaj więcej. Słuchajcie, 30. Jakoś tak dziwnie ten rezystor. No ten rezystor jakoś tak dziwnie reaguje. Zobaczmy sobie jeszcze na unitę, czy on też tak będzie wariował dziwnie. Ten leci zaraz w górę. 27 kg. 27,5 kg. A co tu jest w ogóle za rezystor? Za małe są te literki, żeby tam coś odczytać. Właśnie 27 kg. Jakoś tak pokazywał unitę. No, czy to jest kwestia sond? Słuchajcie, sprawdzę Fluka na tych sondach od Unite. One są dobre, bo one są pozłacane. Mają niską rezystancję. Jakby ktoś nie wiedział. No powiem wam, że Fluk inaczej troszeczkę się zachowuje na tym rezystorze. 27. No pokazuje te 27 kΩ, przyjmijmy. 27 kΩ ma ten rezystor. Jeszcze raz wezmę, dam do Unite. 27 kg. Przerąbany. Nie wiem dlaczego, ale jakoś ten rezystor dziwnie. Może gdzieś tutaj w układzie jakoś siedzi połączony dziwnie i to tak ten pomiar się odbywa. Powiem wam tak. Brzęczyk. Dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze brzęczyka, jak działa we Fluku. Jeszcze tego nie sprawdzam. Uwaga. Ok. Będę coraz szybciej robił. No powiem wam, że
już przeskakuje przy takim tyk, 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 tyk. Takie jeszcze wytrzymuje. Ok. Do tego akurat się nie będę jakoś przyczepiał. I teraz zobaczymy sobie, jak w ogóle Unite reaguje. Chyba go nawet tak nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. Ok, czyściutko. Wow, dobre. O kuźwa, szybki jest Unita, naprawdę, zdziwiłem się, że on jest tak szybki. Nie wiedziałem, że jest tak szybki. Wiecie, o co chodzi w tym wszystkim tak naprawdę? Fajnie to wytłumaczył Slawoj na pewnym filmiku. Zajebiście to pokazał. Po prostu wziął układ, taki większy, jakiś taki procek i po prostu leciał po nóżkach. Leciał po nóżkach z pewną szybkością i jakieś tam miał urządzenie i po prostu wiedział, że 2 piny będą piszczeć i jak za szybko leciał, to nawet ten miernik nie zapiszczał, także generalnie chodzi się o to, że jak macie taką szybką reakcję, no to wtedy jak bierzecie sobie jakiś procesor, to tylko lecicie po pinach i macie piękny odczyt tego, nie? Szybko wam reaguje. Także no to się w tym chyba najbardziej przydaje. Takie coś szybkiego. No Fluk ma to wolniejsze. Tutaj nie ma co porównywać. Wiem, że jeszcze Parkside mnie rozwalił. Widzicie? Fluk ma... O! Można powiedzieć, że to jest... Albo takie coś. No nie jest szybki jakoś. A jak Vici sobie poradzi? Vici ma problem z tym buzerem, bo on jest coś tam, kurde... ten tranzystor. Ale będę ja to słyszał. Vici to jest... Nie, ten to w ogóle jak był jakiś downem. Przepraszam za to wyrażenie, ale Vici jest niepełnosprawny, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ale ten Unite... Nie, powiem wam, że jestem kurde ten. I teraz takie coś. Już nie będę męczył tematu. Ja sobie jeszcze poczytam o tym fluku. Jedna kwestia. Pomiar herców. Właśnie. Zrobimy jeszcze testa. Nie wiem, czy on będzie mierzył to, ale aha, tu jest do herców. Ampery, herce, miliampery, herce, DC i ten. Dobra, biorę generator i bonus na koniec. Zabawa generatorem. Jak wypadnie fluk? Dobra, słuchajcie, mam generator częstotliwości. Podłączę sobie go do Raidena. Raiden bardzo fajny, wygodny, bo ma tą klawiaturkę. Można szybko to włączać na nim. Także robimy takiego testa. Raiden 7V akurat jest, 1 A ustawiony. Podłączam generator. Jeszcze nie włączyłem zasilanka. Zasilanko jest tutaj. No, gdzie lecisz? Słuchajcie, włączam generator. 150 kHz. Dam na 1 Hz. No i zaczniemy zabawę z flukiem. Czy wyłapie ten 1 Hz? Jak wiemy, ten startuje od 4 Hz. Vici go rozłożył na łopatki, bo startuje od 1 Hz. Pokazuje. Także jak będzie fluk pokazywał? Zaraz wam pokażę, tylko zajdę do 1 Hz. O, nawet widać, kurde, ten teraz. Wypełnienie dam 50%. Słuchajcie, startujemy. 1 Hz. Podłączam. Może wezmę te krótkie sondy, żeby nie było. Im krótsze, tym lepiej. Przy pomiarze takich rzeczy. Więc tak. Czarny, czerwony,
Przełączam się na herce. I uwaga! Już coś pokazuje fluk. Załączam czerwoną. I chwila prawdy. Czy fluk pokaże... Muszę go przesunąć. Czy fluk pokaże 1 Hz? Na generatorze 1 Hz, wypełnienie 50. Nie wiem, ale zaraz się dowiem. I wy też. Uwaga. 3, 2. Jeszcze tak o. Pytanie. Unite. Masakra jakaś. 4 Hz. On dopiero tak naprawdę 4 Hz poprawnie pokazuje. Lipa straszna. No dobra. Mam nadzieję, że fluk mnie nie rozczaruje. 3, 2, 1. Słuchajcie, 1 Hz. Widać tutaj taką ciekawostkę. Ten bar rusza się, ale nie pokazuje. Dziwne. Ale sprawdźmy zachowanie tego baru. Czy jak zmienię na 20%, to będzie wolniej mrugał. Bar graf reaguje na fluku. I to są te, jakbyście mieli oscyloskop, to byście ten przebieg widzieli, to takie wiecie, szpile, nie? Pyk, pyk, co 20. No, bar graf reaguje, ale nie pokazuje tego 1 Hz. Okej, teraz patrzcie się, zmienię na 50 z powrotem. I pięknie, pokazuje. 50 to jest chyba 2 razy na sekundę. A jak zdam na 100, to bar graf się wyłącza. 000 99. Zmienił zakres i teraz pokazuje bar graf. Wypełnienie. Dobra, dajemy 2 Hz. Bar graf reaguje. Ja pierdolę, jak jestem pierdolnięty. Dobra. Ja dałem przecież na V z tym. Z szlaczkiem. To ma być tak. Jeszcze raz, od nowa. 1 Hz. Wypełnienie 50. Ja. Sorry, ale kurde, wiecie, to są emocje i po prostu człowiek nieraz nie myśli. Słuchajcie, jeszcze raz. Herce. Teraz jest poprawnie, bo to wychodzi przecież prąd stały z tego. I uwaga, prąd stały 1 Hz. To jest zaskoczenie według mnie. Zobaczcie, nie pokazuje. Fluk mnie teraz zaskoczył. Nie wiem, dlaczego tak jest. No kurde, dam, nie wiem, faucet dam 10V. Słuchajcie, 10V teraz dałem na wyjściu. Na wejście tego generatora. Ale tak naprawdę to chyba nie ma większego znaczenia. Dam 5V. 5V 1 A. On pokazuje to wypełnienie na tym pasku. No dobra, lecimy dalej. 2 Hz. Bar graf działa, ale no nie pokazuje tutaj coś z hercami. Patrzcie się, 3, tyk, już widać, nie? 4, 5 Hz. I tu można testować fajnie chyba odświeżanie tego bar grafu. Słuchajcie, Vici ma 30 razy na sekundę bar graf.
odświeżanie. Nie wiem ile Flux 179, trzeba było gdzieś w specyfikacji czytać. Natomiast jestem pewny, że Vici, bo tam w dokumentacji o procesorze pisało, że 30 razy na sekundę odświeża ten bar graph, a jeżeli chodzi o resztę tutaj tego ekranu, to 3 razy na sekundę czy 4? Nie, 3 razy na sekundę. Vici, oczywiście mówię o Vicim. Ten nie wiem totalnie i nie wiem też ile Flux, nie? Ale to jest teraz 5 Hz, 10 i praktycznie już tego nie zobaczymy. Czyli gdzieś tak na 5 Hz jeszcze można dostrzec te miganie. Na jednym wiadomo. No ale nie pokazuje. Tam mu wypełnienie większe. Słuchajcie, 75%. 75%, 1 Hz. No i nie pokazuje. No to lecę w górę. 5 Hz. 10 Hz. Nie pokazuje. 20 Hz. Polecę na 1 kHz. No dobra, 732 Hz. Nie pokazuje. Być może teraz coś wam powiem, jest taka sytuacja, że gdzieś tutaj coś, ale tutaj pokazuje teraz. Dlaczego nie pokazuje na tym? Przez tego? Nie wiem. Dobra, nie będę gdybał. Nie wiem po prostu o co chodzi. Ale sprawdźmy sobie teraz. No to wezmę, wam pokażę jeszcze Viciego. Żeby nie było, że coś tutaj, kurde, mące, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, uruchomię teraz Viciego. Herce. Dam oczywiście tego 1 Hz. Nawet wypełnienie 75. Niech będzie. Ale nie ma bar grafu w hercach. To jest zaskakujące, nie? Że Vici nie ma bar grafu. Szkoda. Słuchajcie, 1 Hz, 75% wypełnienia. No i zobaczcie, jak Vici zareaguje. No i Vici pokazuje tego 1 Hz. 988. 988. Najśmieszniejsze jest to, że słuchajcie, Unite, jak dam herce, patrzcie się, Vici pokazał 1 Hz, a Unite przy 1 Hz nie pokazuje. Słuchajcie, 1 Hz nie pokazuje, 2 Hz nie pokazuje, 3 nie pokazuje, może tam się przełączy na chwilę, ale nie pokazuje, dopiero 4 Hz, dopiero startuje od 4 Hz. Słuchajcie, miernik za 400 Unite. Vici, który nie jest może teraz w tym zestawieniu największym bohaterem, no ogarnia te herce bez problemu, także każdy z tych mierników ma jakieś swoje plusy i minusy, można tak powiedzieć. I chyba rozumiem ludzi, którzy mają po 1 000 000 mierników, bo jeden jest lepszy w tym, drugi w tym, trzeci jeszcze w tamtym. Także tak to wygląda tutaj, nie? Słuchajcie, tak chciałem pokazać z ciekawości tego Viciego, że najlepiej ogarnia herce. Evenement, jeżeli chodzi o Viciego, z całej tej tutaj czołówki. No ale dlaczego nie pokazuje tutaj herców Flux? Nie mam pojęcia. Aha, ja teraz pod Unite. Dobra, zmienię sądy. Zmienię sądy, żeby nie było. Wezmę, założę z Unita pozłacane i tak dalej, czyli one powinny mieć lepszą tą przewodność. Zobaczymy sobie jak na sądach z Uniteka. Nie pokazuje. Wiecie, 3 Hz, 2,1. Bar graph reaguje. Bar graph reaguje, ale nie wyświetla tutaj. Prawdopodobnie podejrzewam, że on by pokazał tego 1 Hz bez problemu. Tyle, że jakby to powiedzieć, no to mój kumpel się nim zajmował. Nie będę już wnikał tutaj może na filmiku w szczegóły o co chodzi, ale być może jest gdzieś tam jeszcze coś do zrobienia w nim, nie? Jeżeli chodzi o te herce. Fajnie by było, jakby był schemat do tego Fluka jakiś. To by w ogóle było coś pięknego, jakaś dokumentacja
ale z tego, co się orientuję, to chyba raczej tak łatwo nie jest. I dotrzeć do teraz rozkminy, dlaczego nie pokazuje tutaj 1 Hz, no to już jest trudny temat. Trzeba było rozkminić po prostu tego procesora, który zarządza tym. No ale Bargraph reaguje. No dobra, nie będę już męczył tematu. Słuchajcie, tak wygląda zabawa z tym tutaj całym asortymentem mierników. I teraz przejdźmy sobie może już, na razie powłączam mierniki, wyłączę zasilanko, odłączę generator i na sam koniec, słuchajcie, już tak na szybko, tylko Wam pokażę tego Xboxa Series X. Ja sobie dzisiaj specjalnie kupiłem. Może jeszcze zrobię takie zdjęcie, poczekajcie, zdjęcie zrobię. Fluka. Zrzut ekranu, dobra, poszedł, elegancko. Jeszcze Wam pokażę tego Xboxa. Specjalnie kupiłem kabel HDMI. Miałem rozkminę, był za 20 zł, za 44. Za 20 zł był chyba 1 metr gorszego wykonania. Natomiast sobie myślę, dobra, nie będę żyłował do Xboxa Series X, to już trzeba mieć porządny kabel HDMI. Oczywiście teraz się pewnie niektórzy śmieją. Pewnie te kable i tak by działały tak samo. No ale z drugiej strony, jak czytam tutaj gdzieś opis, no to zobaczcie, tutaj ma jakieś w ogóle 3D Ethernet, 3D Ethernet, ARC, HEC, HDCP, przesyło danych do 100 MB, także być może te piny w tych lepszych HDMI-kach są wszystkie wykorzystywane, a w tych gorszych możemy czegoś tam nie mieć. Też tak może być. To już musiałyby się osoby wypowiedzieć, które czają temat bardziej niż ja. Dobra, sprawdzimy sobie na tym kablu konsolkę. 3 metry, także bez problemu powinno starczyć. I na razie po prostu uruchomię ją w OBS-ie, tak? Że będzie to powinno widać ten sygnał w OBS-ie. I teraz co robię? Co jest mi potrzebne? W zasadzie kabel HDMI mam, zasilanie, czyli kabel. Czekajcie, zrobię pauzę, przygotuję to tutaj i włączymy go. Dobra, od razu te kółko przymocuję od spodu. Ono jakoś wchodzi tak w jednym ułożeniu. Tylko muszę jakoś tutaj bardziej patrzeć się, gdzie te zatrzaski są. No, to nie ten. To nie ten. To nie ten. O. I teraz przekręcamy tym kołem i jest zamocowany. Dobra, więc tak. Xbox. I teraz ważna rzecz. Najpierw podłączam zasilanko HDMI do HDMI grabera. Input. Dobra, muszę zdjąć te wtyczki zabezpieczające. Słuchajcie, HDMI. Input. OK. Niech będzie sobie tak leżał. Teraz do konsolki podłączam kabelek HDMI-ka. Dobra. I teraz dopiero podłączam zasilanie. Słuchajcie, przyłączę zaraz na HDMI grabera. Tylko idę po pada jeszcze. Sięgnę. I sobie odpalimy już z padem. Sparujemy go, tak żeby działało. Dobra, padzik jest w ręce. Słuchajcie, padzik elegancki. Kupiony w Ceksie za 200. Można go taniej kupić na Olixie. Uwaga, włączam konsolkę. Tutaj guziczkiem. Może jeszcze pokażę jakoś guzik. OK, widać. Dobra, włączam konsolę. Ale najpierw upewnię się, że Avermedia działa. Jest, działa. Dobra, w sumie tak o. Przyłączam się na Avermedię, włączam i zobaczymy, czy coś będzie. Bip, bip, bip. Uwaga. Czy coś pokaże nam Avermedia? Powinien pójść sygnał.
Ale niestety nie pokazuje. Xbox się włączył. Działa. Ale Avermedia. Muszę luknąć tutaj, konfiguruj. No tak. Nie działa, bo... nie ma teraz tego. Słuchajcie, muszę zrestartować Avermedię, bo OBS ją zgubił. Chwilę, dajcie mi chwileczkę. No jest, dobra, gdzieś ją zgubił. Ta Avermedia jest, powiem wam, lipna. I teraz jak tu się to synchronizowało? Na Xboxie ten sync, gdzie on jest? Tutaj, dobra, cisnę go dłużej. No teraz mi pad nie działa. Ok, a czy dłużej? Nacisnąłem teraz na tym. Na padzie miga. I sparował mi pada. Ja pierdzielę, są gry. Red Dead Redemption 2. Wow. A czy jest w ogóle dźwięk z tej Avermedii? Avermedia, dźwięk jest. Nie, no też dźwięk nagrywa. Ej, jak zmieniam ten. Słuchajcie, to fajnie, to nawet dźwięk. Ja, Wiedźmin jest. Oh fuck, mega fucking zajebiście. Dobra, ja sobie tutaj zainstaluję Residenta. Widzę, że są zajebiste gierki. Boże, jak ja żałuję, że tamta konsola, co dostałem ją za pierwszym razem, że ona, kuźwa, nie zszankowała. Dlaczego? No taki fajny sprzęcior, no. Dobra, ja teraz tak wejdę sobie w opcję ustawienia, zobaczę, jakie tu są w ogóle ten. Jaki jest jakieś w ogóle konto Top Pan Miłosz? Preferencje. Urządzenia i połączenia. System. Tako. Konto. Ogólne. TV i opcje wyświetlania. Zobaczymy sieci, czy będą. Zarządzaj sieciami. Skonfiguruj sieć. I teraz powiem wam tak. To jest moja sieć do 2,4 GHz, a ta do 5. Czyli fajnie wykrył sieci bez problemu. Jakieś core ja pierdzielę, core internet, Samsung Fridge, TP-Link, UPC, Orange światłowód, Vectra i core. A widzicie jakie te? Ogólnie powiem wam, że kiedyś tak się śmiałem, bo tutaj jak wpisujecie sobie nazwę Wi-Fi, to moglibyście napisać jakieś zdanie, na przykład, nie? Na przykład kocham Basię. Ok. Czyli sieci fajnie wykrył. Teraz zobaczę sobie na TV-ku. Rozdzielczość 720p. 1080p. Słuchajcie, dam na 1080p. Oh no. Jak to teraz wyjść? Out of range. Nie wiem o co chodziło, ale 720p tylko. TV 4K szczegóły. Wszystko na czerwono. To jest oczywiście pod tą Avermedia podłączone. Tryby wideo. Dobra, dam zezwolenie na tryb ICC. I teraz jak dam 1080. No i nie działa. Tylko 720p. No dobra, niech będzie chociaż to 720p. Nie wiem dlaczego na razie, o co chodzi z tym. Głośność i opcje zasilania. System, aktualizacji i tak dalej. Czas, urządzenia. Ej, kurde, ja muszę tego Red Dead Redemption zobaczyć przez chwilę chociaż. Słuchajcie, spróbuję to uruchomić. Czy to pójdzie? 3, 2, 1, go. Ja. W ogóle jest tu dźwięk jakiś? A to pamięć, dobra, niech będzie to. Podejrzewam, że to się nagrywa z dźwiękiem, ale ja tego dźwięku nie słyszę, dlatego że
Musiałbym tutaj w opcjach audio coś zahachmęcić. Zaawansowane i jest. I tutaj teraz jest taka opcja, że monitorowanie. Dobra, jest. Wiem, o co chodzi. Czekajcie, zobaczę tylko jak ten Red Dead Redemption. Tryb fabularny, Social Club. Nie wiem jak się teraz audio będzie nagrywało z tego Xboxa, także mam Avermedia i audio. Aha, czyli audio musiałbym ściszyć, tak? Dobra, kumam. Teraz będzie lepiej. Ja słyszę audio i audio się poprawnie nagrywa. Tylko coś słabo słyszę. I to gram, słuchajcie, na OBS-ie. Także jakieś tam pewnie opóźnienie będzie. Ale szybko reaguje. Ile ja tutaj mam? 60 klatek w OBS-ie, okej. Ej, powiem wam, że naprawdę gigantycznie szybko reaguje. Czyli ta Avermedia nawet tego input laga ma małego. Wiecie o co chodzi, bo ja mam teraz konsolę podpiętą po prostu pod Avermedię HDMI-kiem i dopiero z Avermedii leci to wszystko na cyfrowo na OBS-a, nie? Nie podpiąłem konsoli bezpośrednio HDMI-kiem do telewizora. A jeszcze wam powiem taką fajną rzecz, że jak tutaj mam tej Avermedii out, czyli mógłbym się teraz z tego outa wyprowadzić na telewizor i sobie to nagrywać, a na telewizorze grać, wtedy mam input lag praktycznie zerowy. Ale powiem wam szczerze, że to naprawdę na OBS-ie żadnego problemu. Chociaż robotę też robi ten laptop, który mam od kumpla i on ma tutaj 8 chyba tych wątków, także lepiej to wszystko nagrywa. Ale wiecie co, powiem wam, na razie to jest w OBS-ie, mam to w takim mniejszym okienku. Grafika jest fajna. Ja pierdzielę, nie, grafa jest spoko. Ale i to jeszcze tutaj jest dopiero 720p, jak to podłączę pod telewizor. O kurde, ktoś jedzie, jakaś karawana. Halo? Hello? How are you? I'm fine. But now I am busy. I'm searching something special for in this village. Look at this. Who's this? Who are you, motherfucker? Ah, what a beautiful horse. Wonderful, wonderful world. O, jest my horse. A jak się biega? Nie, to się teraz będzie skradał, dobra. Jak ja wyglądam? Czy ja się dzisiaj ogoliłem? Ale mam kurde torebkę prosto od Gucci. Nie, tak się teraz śmieję, ale powiem wam, że ja za dużo teraz w tym OBS-ie tak nie widzę tej jakości grafy, ale już wiem, że jak podłączę pod telewizor na 4K, to będzie miazga. I w ogóle jak Xbox się sprawuje? Cichutki. Ledwo co tam te ciepłe powietrze wylatuje z niego. O! Ksiądz dzwoni w kościele na mszę. Jak w ogóle tutaj życie tętni, ja pierdzielę. Halo, taksi! Taksi! Chcę jechać do sklepu, do Biedronki. Jest tu w ogóle Biedronka? Sobie tak chodzę. Oh shit. Co ja zrobiłem? Nie chciałem, sorry. Nie chciałem nikogo zastrzelić. Już świadek, wandalizm.
Nie wiedziałem, że się tym strzela. O kurde. Nie no, konia nie. Okej, sorry. Ja już mam przerąbane. Dobra, słuchajcie. Wyłączę. Nie, to jest zajebista gierka. Widziałem wcześniej dużo filmików. Tylko jak tu teraz wyjść z tego? Wstecz wybierz tryb fotograficzny. O kurde, poczekajcie, tryb fotograficzny. Aha, czyli mogę sobie tylko tak w obrębie tutaj tej postaci jakby jeździć. Myślałem, że kamerką będę mógł sobie po całym świecie zwiedzać, ale nie ma tu takiej opcji. Dobra, czyli możemy sobie zdjęcia nawet tutaj pykać. Dobra, jak chcę wyjść z tej gierki. Zapisano zrzut ekranu. Nawet nie wiem, co ja teraz robię. Tutaj jakiś ten. Czekajcie. Tutaj jest. Chyba. No jak stąd wyjść? Zakończ. Ok. Powiem wam zajebiście. Red Dead Redemption 2. Jedi Star Wars. Mafia. Wow, fajne gierki naprawdę są. Jedi. No i Wiedźmin jeszcze, nie? Na razie się tutaj na tym koncie nie będę łączył z siecią. Jestem tylko ciekawy, co się stanie, jak zainstaluję Residenta, albo inaczej zrobię. Czy tu można mieć dwa konta? To wtedy bym sobie utworzył te moje, bo ja mam generalnie swoje konto w tym Xboxie i wtedy bym sobie tam zainstalował Residenta, a na tym koncie bym miał do grania w te gierki, nie? Fajnie, Wiedźmin jeszcze jest, Dziki Gon, edycja, coś tam, coś tam. O kurde, nie, to są naprawdę fajne gierki. Jest jeszcze FIFA 24, którą też posiadam na dysku. No ale mówię, Red Dead Redemption, Wiedźmin, Jedi i Mafia. No takie dosyć klawe te giery. Dobra, Xbox działa. Zajebista sprawa. Jak go teraz wyłączyć w ogóle, żeby się wyłączył? Gdzie go się wyłącza? Zasilanie jest. Wyłącz konsolę. Wyłącz kontroler. Uruchom ponownie. Lupa, narrator. Dobra, włączam konsolę. Słuchajcie. Avermedia działa, fajnie. Zajebista sprawa. Także ja sobie tutaj zrobiłem porządek na biurku. Postawię go gdzieś. Nie no, tutaj chłodniutki jest. Dotykam go. Naprawdę cichutki jak cholera. Także dzisiaj dzień jest pełen wrażeń, niespodzianek. Nie spodziewałem się. Nie wiem, czy ja w ogóle na to sobie zasłużyłem. To już tak osobną drogą. Także serdecznie Ci dziękuję, Szczurze Wodny. Po prostu, no nie wiem, co mam Ci powiedzieć. No rozjebałeś system totalnie. Nie. Zatkało mnie, tak? Kurde, no. Dobra, słuchajcie, kończę, bo nawet nie mam słów, żeby to wszystko opisać. Trzymajcie się, pozdro.